Witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciasta z orzechami, z truskawkami, przełożonego masą budyniową. To ciasto zwane jest również pychotką. Zapraszam, oglądajcie. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 480 g mąki tartowej ekstra, 3 szklanki, 3 łyżki śmietany, 3 pełne łyżki, łyżeczka proszku do pieczenia, 100 g cukru, 200 g masła oraz 5 małych żółtek lub 4 duże. Wszystko łączymy, zagniatając. Ciasto zagniecione. Zagniecione ciasto, jak widzicie, dzielę na 2 równe porcje. Przygotowałam sobie 2 kawałki papieru do pieczenia i wałkuję tak na taki prostokąt o wymiarach około 20 na 30 cm. Na tym etapie możecie już rozgrzewać piekarnik do temperatury 180 stopni i pierwszy placek będziemy zapiekać piec około 30 minut. Tak przygotowany placek wkładam do foremki. Foremka na spodzie ma właśnie wymiary 20 na 30 cm, natomiast w górnej części 32 na 22 cm. Dopasujcie ciasto do formy. Ciasto nakłuwam widelcem. Pierwsze ciasto przygotowane, a jeszcze rozwałkuję drugie ciasto. Te same wymiary, 20 na 30 cm. Wiadomo, ten prostokąt i tak później należy dopasować do foremki, czyli tak go pozostawię. Mamy już 2 rozwałkowane placki. Teraz pora przygotować bezę do właśnie do tej pierwszej części ciasta. Do bezy potrzebujemy białka, które pozostały po oddzieleniu od żółtek, oraz 200 g cukru. 200 g cukru oraz białko, które pozostało po oddzieleniu żółtek. Z 5 małych jajek. I miksuję na biały puch. Pod koniec dodam 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Ubitą bezę przekładam na ciasto. Jeszcze wyrównam powierzchnię i do piekarnika na 30 minut. Jeżeli zauważycie, że beza z góry się przypala, to możecie położyć papier do pieczenia i przykryć właśnie ciasto od góry. I gotowe do wstawienia do piekarnika. Zobaczcie, ciasto gotowe, beza pięknie wygląda. Teraz pora upiec drugie ciasto.
Nakłuwam ciasto, tak jak to zrobiłam z poprzednim. Przygotowałam 30 g truskawek i kroję na to ciasto. Już mam wyłożone truskawki, teraz dodam jeszcze orzechy włoskie. Następnie wykładam około 150 g orzechów włoskich. Uważajcie na skorupki, czyli sprawdzajcie każdego orzecha. Jeszcze kilka orzechów i wystarczy. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika na 30 minut. Pora wyciągnąć drugą część ciasta z piekarnika. Ale pachnie truskawkami. Przygotowałam 500 ml mleka, 250 wlewam do garnka. Tak połowę pozostawię. Do tej części z mlekiem, które się podgrzewa, dodaję 2 cukry wanilinowe, razem 32 g. Oraz dodaję 3 łyżki cukru. Zamieszam. Natomiast do tego pozostałego mleka dodaję 6 łyżek mąki tortowej lub mąki pszennej zwykłej 500. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak widzicie, to są pełne łyżki. Następnie dokładnie muszę wymieszać mleko z mąką, żeby nie powstały żadne grudki, ponieważ odbiją się później na budyniu i będą widoczne w mleku. Przeleję do mleka i dalej mieszam. Mleko się nie zagotowało, było dosyć ciepłe. Teraz razem wszystko mieszam do zagotowania. Jak się zagotuje, odstawiam do ostudzenia. Do tej masy po ostudzeniu dodam jeszcze 200 g masła oraz 2-3 łyżki soku z cytryny. To będzie wszystko. Masa będzie gotowa. I taką masą budyniową przełożę 2 placki. Budyń gęstnieje, intensywnie mieszam i zaraz będzie gotowy. I budyń gotowy. Tak przygotowany budyń, zobaczcie jak jest gęsty, pozostawiam do ostudzenia. Możecie przełożyć też do innej miski, dzięki której szybciej ostygnie. 2 placki już gotowe, jeszcze masa czekająca na ostudzenie i wtedy dodam do niej masło oraz sok z cytryny, zmiksuję, przełożę i to będzie już wszystko. Masa budyniowa już ostygła, dodaję do niej 200 g masła, miksuję. Pamiętajcie o tym, żeby masło wyciągnąć przynajmniej na 30 minut wcześniej z lodówki, żeby było miękkie, wtedy łatwiej będzie Wam miksować. Następnie dodaję około 2 łyżek soku z cytryny. I miksuję. Na koniec sprawdźcie jeszcze, czy masa Wam smakuje. Jeżeli potrzebujecie bardziej winnej,
kwaskowatej, to dodajcie jeszcze trochę soku z cytryny. I tak przygotowaną masą będę zaraz przekładać ciasto. Zobaczcie, mamy 2 placki i przygotowaną masę. Teraz najprzyjemniejsza czynność. Przekładam oba placki i zaraz ciasto będzie gotowe. Ale wysokie wyszło mi to ciasto, zobaczcie. Z masą budyniową, z bezą, w środku z orzechami oraz truskawkami. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Machera. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.